O, ja już widzę nasz cel. To od stacji, mówię, nie było daleko, ale dla nas fajniejszy spacer był teraz przy wodzie. No i jesteśmy, ale gdzie ona ma wysokość 4 metrów? To jest najstarsza łaźnia zachowana na terenie Anglii, rzymska. Ale tak naprawdę, no chyba, że tam na początku jest jakaś tablica informacyjna. Tu nie jest tak jak w Bath, że możecie dokładnie zobaczyć, jak to wszystko działało. Tam jest super pokazane. Zresztą tam jest bardzo dobrze zachowana ta łaźnia. A tutaj obrazki. Można sobie poczytać. Wiem, że podłoga była jakoś tak podgrzewana, że to ciepło szło właśnie z podłogi. To jakiś jest tam specjalny system. Ale patrzcie, w którym roku się datuje, że została wybudowana. Spoko, mieli pomysły na to, żeby utrzymać i higienę, i jeszcze dodatkowo ciepło. Ale nikt by nie pomyślał, że to była łaźnia. Nie wygląda to jakoś tak spektakularnie, ale i tak jest ok, fajnie tutaj przyjść i zobaczyć. O, i zobaczcie, doszliśmy sobie z powrotem tutaj do stacji. Nie wiem, czy idziemy teraz na stację, czy po prostu przyjdziemy sobie tutaj przed naszym przyjazdem, odjazdem. Chyba tak. To będzie dla nas takie zaskoczenie. Tak. Idziemy. Zaraz będzie odjazd. Zaraz nie, ale zobaczymy, co tu jest, bo tu jeszcze jest muzeum, tak jak wam mówiłam. A tu już koniec. Nigdzie dalej nie możemy jechać. Także jeszcze mamy chwilkę. A ten zegarek chyba coś... A nie, to jest że Next Train, czyli ten nasz pociąg, widzicie, o której on będzie jechał. To jest nasz, tak. 12:50, bo nie chcieliśmy tak wcześnie rano tutaj przychodzić. No bo jeszcze idziemy tutaj do muzeum. I zobaczcie, tu mamy wszystkie pokazane atrakcje. Na spacer, na samochód. O, ciekawe, muszę zrobić zdjęcie, bo to też może się przydać. I tutaj co jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy kawiarnię halloweenową. I tu mamy kościotrupy. Patrz, nogi nie ma jednej. Ale nie wiem, chodź zobaczymy, czy tutaj się idzie do muzeum. Tutaj na pewno nie. Toalety tu są? Zaraz zobaczymy, gdzie tu jest to muzeum. Te plakaty są zawsze takie ciekawe. Zobacz, widzisz? Ale słuchajcie, ładna pogoda się zrobiła. Tam jest muzeum? O, to chyba musimy tam iść. To źle przyszliśmy trochę. To źle przyszliśmy. Tak, ale myśmy weszli z drugiej strony. Tak, możesz tutaj zarezerwować sobie, macie holiday accommodation. Ja dobrze pamiętam, jak moje najstarsze dziecko z babcią pojechało do Kołobrzegu. Pamiętasz, jak pojechali i było tam, właśnie w wagonach spały dziewczyny. Dla mnie to było przerażające, no ale tak, ale to było tak. Ale babcia wspomina te czasy dobrze. Wtedy nasza najstarsza córka, nie wiem ile miała, 6 lat, 7 może. I tak z babcią się wybrała. A tu idziemy do muzeum, zobaczymy. I czekamy na pociąg. Ja kupiłam bilety online, a tu mamy otwarte, możemy wejść śmiało. To nawet chyba, ale z pieskami nie można. Różne odjazdy, przyjazdy. Ale fajnie, patrzcie. Wow, patrzcie, jakie fajne wagoniki stoją. Jak nie byliście jeszcze w Yorku, w Muzeum Kolei, to ja wam gorąco polecam. My tam już byliśmy kilkanaście razy i dlatego nie ma filmiku, bo to było zanim zaczęłam nagrywać, ale powiem wam, że w Yorku jest super to muzeum i ono jest za darmo, tam jest dotacja 5 funtów czy 10, więc to jest duży plus, ale jest naprawdę super. Jeszcze jak pada też taka pogoda jak teraz zimą, to gorąco wam polecam się wybrać, bo jest naprawdę świetne to muzeum. A tutaj zobaczcie, nasza stacja Ravenglass. Dzisiaj spacerowaliśmy sobie tutaj. Tu byliśmy przy Roman Bath, a teraz zobaczcie sobie, tutaj pojedziemy. Przystanków jest 9. Wczoraj byliśmy tutaj tak samo, Westwater, Scafell Pike też tam macie. Jutro mamy inne plany, tylko trzymamy, żeby była ładna pogoda. Bardzo bym chciała jutro też pokazać wam moje
najlepszą moją rzecz, jaką tutaj w Lake District odkryłam, ale to było dobre 3 lata temu. I tak się jakoś fajnie składa, że co roku jesteśmy w Lake District na wakacje. Choć na krótki czas, ale udaje nam się w sierpniu zazwyczaj tutaj wpaść. I mam takie jedno miejsce, w którym po prostu pochłonęło mnie. Nie jest to Ullswater, od razu Wam powiem, bo już kiedyś pewnie wspominałam o Ullswater, ale to nie jest Ullswater. Zobaczycie, tylko trzymamy kciuki, żeby pogoda jutro była i wtedy Was zabiorę w to miejsce. No ale tutaj wracając do tej mapki, to słuchajcie, tutaj ruszamy. Tutaj mamy zamek, o którym wspominałam, a w tej chwili mówię, to wejście jest bardzo, bardzo drogie, więc odpuszczamy. Jedziemy sobie tutaj do samego końca, tu do samej góry i tam się zatrzymamy i gdzieś pójdziemy sobie tutaj, jest wodospad. Tak przynajmniej mi pokazuje na mapie, więc mam nadzieję, że się uda. A samo muzeum, słuchajcie, no muzeum jest za darmo, można tutaj wejść, można chwilkę tutaj się zapoznać, jak to wszystko wyglądało wcześniej, bo oczywiście to muzeum tutaj, ono nie było od wieków, tak? To dopiero jak ta kolej została wybudowana, ona wcześniej woziła rudy żelaza, stąd te kolejki, dopiero później to wszystko się zmieniło w taką przewóz pasażerów. Ale wygląda ciekawie i na pewno jest to super atrakcja dla dzieciaków. Czekajcie, bo oni coś znaleźli. Jeszcze raz. Pokaż, co się udaje i pociągnij jeszcze raz tutaj. I think I just added more coal. A, jak coś dotykasz, to się zmienia, tak? A pociągnij. Ale fajne atrakcje, słuchajcie, super. Więcej coal. Tata przy sterach. Jak zwykle musi jeszcze coś pociągnąć, żeby było bardziej wesoło. Jak nie dzwony w kościele, to tutaj, żeby było słychać, że jedzie kolejką. No fajnie, powiem Wam, że fajnie. No, można tutaj, widzę, że dzieciakom też się podoba, można tutaj chwilę posiedzieć. Tak, fajny zegar. Zobaczcie, jest moje Ullswater. Ullswater to tak jak wczoraj Windermere, Steam Special, co tu jeszcze mamy? Darwin Water, to koło Caswick. Dużo fajnych rzeczy. O, ja już mam prezent dla Maxa, chodź. Musimy mu wziąć tutaj skarpetki oczywiście. Jak wiecie, to jest miłośnik skarpetek. O, i karty do gry tak samo. Tutaj słuchajcie, jeszcze jest kasa i tu można sobie kupić bilety i są różne odjazdy, ale no my mamy bilet, więc nas to nie dotyczy. I tu już mamy wyjście na peron. Tak ładnie. Tu jeszcze zobaczcie, czekamy, jeszcze tu mamy Old Signal Box Open tutaj. Idziemy zobaczyć, czy otwarte. Wydaje mi się, że to będzie to, co za każdym razem pokazuje. Takie atrakcje za płotem, widzicie? Nie trzeba było daleko jechać. Dzisiaj otwarte tutaj. Można wejść, zobaczyć. Tak jak rano szliśmy z pieskiem, to ja nie widziałam. A tu zapraszają, żeby wejść. O, i pan jest nawet w środku, ale muszę zawołać syna, bo pan pewnie będzie pokazywał, jak to wszystko działa. Także zaraz go zawołam. Which is red on the other side. Can you see it? Oh, yeah. See? No. No. Go to the window and have a look. That's right. Can you see it now? Good. Fajnie opowiada historię tutaj, słuchajcie, o światłach. Me? No, I'm not. You're the visitors. You're that have to have the entertainment. Well, right. Stand in front of lever number 14. Push him out of the way. He's just a jolly nuisance. You have to be right in front of it. 14. Okay. Put your right hand out. You come round here. Come on. Look at that signal and tell me what happens to it. Keep looking at it all the time. Put your right hand out and close that. Put your left hand on top. Now lean back, keep your arm straight, lean back all the way, all the way, all the way. Hold it with your left, release with your right. Pull it back a little bit. That's better. What's happened? It went down. It went down. In other words, it's changed from stop to go. Now an engine driver waiting in front of that
You haven't said a word, have you? Oni jeszcze tutaj na plac zabaw. Słuchajcie, bardzo fajnie Pan pokazywał, tłumaczył dzieciakom, mogły sobie chwilę dotknąć. No ciekawie, powiem Wam, że ciekawie, bo to zawsze coś innego, ale ja już słyszałam chyba pociąg. Już gwizdał pociąg, a oni jeszcze chcą na plac zabaw. Zaraz zobaczę, czy to już jedzie, czy jeszcze nie. Jedzie pociąg. Jedzie pierwszy, nie wiem, chyba nasz pociąg, bo widzę, że teraz coraz więcej ludzi tutaj już jest, a tylko są 3 odjazdy dzisiaj. Ale powiem Wam szczerze, że troszkę tak żałuję, że ta pogoda tak dopisała i można było iść w jedną stronę. Chociaż dużo byśmy nie zaoszczędzili, bo ten bilet jednak i tak był tylko 20 funtów różnicy. Ale zobaczcie, pociąg jedzie tu do końca. Ale to będzie przygoda. River Esk. Super. Świetny, słuchajcie. Idziemy szukać naszej karocy. To jest nasza karoca, zobaczcie. Ale będziemy jechać wygodnie. Nie, bo 2 inne osoby będą tutaj. Nie, bo to jest tylko 4. 4, 5, 6. A to nie wiem, jak się tu zmieścimy, na pewno nie. Siadajcie. Tam są jeszcze inne, ja idę jeszcze zobaczyć na inne, słuchajcie. Ty wsiadasz już do środka? Tutaj jeszcze są inne foteliki. Zaraz zobaczę. Patrzcie, tu jeszcze można tak na zewnątrz. Tu jest tak samo, a tu jest jeszcze inna. Tu jest chyba ta pierwsza klasa. Chciałam zobaczyć właśnie. Zobaczcie, wow, jak ładnie. No, pierwsza klasa jest taka ładna. Bardzo ładna pierwsza klasa. Sorry. To jest cały pociąg. Zobaczcie, tak wygląda. My bez pieska dzisiaj, ale tak jak mówiłam Wam, nie bierzemy ją na tą atrakcję. Ona kiedyś z nami jechała, ale dzisiaj stwierdziliśmy, że nie, bo to było trochę szalone. My chcemy jeszcze sobie tam pochodzić, a ona nam po prostu zmęczona jest. O, tato okienko otworzył, także ja idę też już do wagonika. Słuchajcie, czyli już gwizdają. O, coś się dzieje. Będziemy ruszać. I could walk back there. Because we're going out the station. We're going to speed it. Ruszyliśmy. Ale mamy przyspieszenie, słuchajcie. Nie no, chyba troszkę szybciej. Zobaczymy. Tu też wagoniki stoją, zobaczcie. W tym budynku. Mamy 9 stacji, zobaczymy, w jakim tempie będziemy się poruszać, ale... O, patrzcie, ile tu stoi wagoników, zobaczcie. Ja się przychodzę. Słuchajcie, przyspieszył. Mamy pierwszy przystanek, powinien być tutaj, przy zamku, zobaczymy. Przy zamku, tak, gdzieś już dojeżdżamy. No tak wygląda, że tak, ale on się nie zatrzymuje, słuchajcie, chyba na wszystkich stacjach, jak nie ma możliwości, żeby kupić bilet, tak mi się wydaje. Tak, bo to jest młyn, zobaczcie jak pięknie. Tak. A tu huśtawka na drzewie, zobaczcie. Ale fajnie zrobione. Tak. Zobaczcie, jak fajnie się jedzie. Gdzieś się zbliżamy. Ale ładnie dzisiaj wszystko widać, słuchajcie. Pięknie widać góry.
Do jeziora jeszcze nie dojechaliśmy, bo patrzyłam na mapę. Jezioro jest po drugiej stronie, po mojej prawej stronie, a tu po lewej nie ma. Śmieję się, że zapłacili 70 funtów, bo wam nie powiedziałam, ile kosztowała nas ta przyjemność. 70 funtów w dwie strony za family ticket. W jedną stronę 50 funtów, 20 funtów kosztuje powrót. No i cała ta przyjemność 70 funtów. Oczywiście pierwsza klasa troszkę droższa. Tu kolejna stacja. Widzicie, on się nawet nie zatrzymuje. Może w okresie wakacyjnym tak, może są ludzie, którzy tutaj wsiadają albo nie mam zielonego pojęcia. Ale na tej stacji się na pewno nie zatrzymała, to już kolejna stacja. Mama znowu znalazła wodospad. Tato umie nakręcić dzieci na spacer. Mama znowu znalazła. Dotarliśmy do celu, zobaczcie. Jest stacja końcowa. Idealnie, stąd możemy wyruszyć na Scafell-Pike, jak ktoś ma ochotę, ale my wyruszamy nad wodospad. Koniec, nasz powrót 4:10. A i pięknie dotarliśmy. Cudnie to wygląda. Idziemy teraz podłączyć mikrofon i będziemy ruszać, włączę mapę OS Map i będziemy ruszać w stronę wodospadu. A tutaj zobaczcie, pierwsza klasa, jak pięknie to wygląda. Przygotowane jedzenie, bo można było sobie tutaj coś zjeść. Super. A tu jakie foteliki, tak, no. Ale wiecie co, ja nie wiem, od czego to zależy, bo jak rezerwowałam, to nie miałam opcji wyboru. No właśnie, widzę. Może jakbyśmy z pieskiem byli, to inaczej by było tak samo. Słaby tu jest, słuchajcie, internet, ale tak, no my jesteśmy tutaj. Teraz przyjdziemy sobie pod ten kościół i tutaj na wodospad. Zobaczymy, jak nam się uda, bo na razie to mam za słaby zasięg, żeby iść. Tutaj drugi łok tak samo. O, on idzie bardzo podobnie. Tak samo. Tylko tu można iść dookoła, jeszcze widzę. No nic, idziemy, spróbujemy. Wejdę tutaj do środka, bo moi też weszli, ale nie wiem, co oni tutaj chcą. A, w sklepiku są, a to jest taka kawiarnia. Zobaczcie, Ticket Office Gift Shop. Fajnie, tutaj coś można sobie kupić już. Ale popatrzcie, u nas dokładnie było to samo. Patrz, to są te microleafy, myślałam, żeby kupić Asię. A, pięknie. Taki jest mały. Okej, zostawiamy tutaj naszą kolejkę. Idziemy w tą stronę. W tą stronę idziemy. Nie, no tak, ale to nie jest ten wodospad. My idziemy na drugi. No niestety, powiem wam, że zasięg jest tak strasznie słaby, że dobrze, chociaż udało mi się otworzyć mapy Google, ale i tak nie ładują się, tylko po prostu otworzyłam. Więc tu dochodzimy do tego Brook House Inn i skręcamy w prawo, w stronę właśnie kościoła. 600 yardów mamy kościół, St. Catherine's Church. Tutaj macie, widzicie, stację. No i później jak dojdziemy, to powinniśmy dalej iść w kierunku wodospadu. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się dojść dzisiaj. No okej, słuchajcie, udało nam się przywrócić zasięg. Tam chwilowo nie było. Ustawiłam OS Map. Faktycznie nikt tutaj nie ustawił, jak dojść do tego wodospadu. Nie wiem, nie mogę znaleźć. Zobaczymy, czy uda mi się to wszystko zapisać, bo nie ukrywam, że bez starszego syna to trochę ciężko mi idzie używanie tej mapy. No ale zobaczymy. Wczoraj mi się udało zapisać, dzisiaj rano też nam się udało zapisać. Nie wiem tylko, jak te linki wtedy udostępnić, jeszcze muszę zobaczyć. No ale okej, trzymajcie kciuki, że dojdziemy dzisiaj do tego wodospadu, bo ten wodospad to jest ciekawa atrakcja, ale nic wam na razie nie będę mówić, dlatego że chciałabym najpierw dojść i zobaczyć, czy osiągniemy ten cel, a nie tutaj się chwalić, co ma być przed nami, co mamy zobaczyć, a później wyjdzie, tak jak wyjdzie, że na przykład nie dojdziemy, albo tak jak wczoraj gdzieś będziemy widzieć z jakiegoś innego miejsca niż powinniśmy. Tak, szli ludzie, więc chyba idziemy dobrze, a tutaj już mamy drogowskazy, więc spoko. Guildford, widzicie? 400 yardów. Więc jeżeli tak, to tutaj idziemy, bo widzę, że ludzie tutaj idą. Nie, Aleksander, tędy idziemy, bo tam jest do kościoła. Możemy iść do kościoła i tu wrócimy, bo tu mamy na drogowskaz na wodospad. Chcecie iść najpierw do kościoła? Ale pięknie, słuchajcie, ale minęliśmy kogoś, zapytałam się, czy byli na tym wodospadzie, powiedzieli, że 3 godziny tutaj chodzili i nie doszli. Także nie wiem, czy nie doszli, bo nie wiedzieli, gdzie iść, czy ja na mapie mam niby pokazane, jak iść, jaka jest droga, ale może być tak, że jest tutaj, widzicie, bardzo mokro i po prostu nie ma przejścia.
No nic, tu spróbujemy się przedostać przez te kamienie, bo jest tutaj trochę, ale idź po tych kamieniach, wiesz, bo ja już widzę, że tutaj jest po prostu, tutaj jest, a jeszcze rzeki nie ma, no. Patrzcie, jak pięknie. Wow, ale tu jest cudnie. Tylko że nasz wodospad jest jeszcze dalej. Tu jest pięknie tak czy siak. Super. To zobaczcie, takie malutkie wodospady płyną. Jak dzika rzeka. Tutaj pod nami. Widzę. Ale nurt jest niezły, co? Patrzcie. Fajnie to wygląda. Dobra, mamy kolejny znak, bo tak naprawdę to przez ten mostek, jak widzicie prosto, to tylko pokazuje mi drogę zupełnie gdzie indziej, a my, chcąc dojść na ten wodospad, musimy zrobić takie kółko trochę. Więc tutaj zaraz zobaczymy, co kierunkowskaz nam pokazuje. Lowbricker, Guildford i jest, chyba jest, a nie, to jest Waterfall, nie. Zaraz zobaczę jeszcze na mapę. To nie, na pewno nie to. Faltowiec Waterfall. No, zobaczcie, teraz tutaj ciekawe jak przyjdziemy, bo mamy kolejną rzekę. Teraz musimy znowu pokonać rzekę. Słuchajcie, my to mamy wyprawy, co? Ale nie, spoko, patrz, kamienie są, jest okej. Jest okej, także idziemy tutaj, a kościół rzeczywiście był po prawej stronie. A, no widzisz? Także idziemy fajnie. Jest fajne, dlaczego mam spać? Nie, bo to jest, Junior, to są dobre kamienie, takie okej, że można tutaj przejść. Zobacz, już przeszłam. Pyki, już jestem na drugiej stronie. Chodź tak samo. Nie musisz patyka brać, nie kombinuj, chodź. Oni mają takie powolne ruchy, że już 10 razy wyprzedziłam. A mamy pociąg 4:10, więc ja też się nie chcę później śpieszyć. Tu przechodzimy, mamy kolejną, jak to działa? Nie mogę otworzyć coś, nie wiem, dobra, zaczekam na resztę rodzinki. No coś ciężko mi otworzyć, temu panu też było ciężko otworzyć. Idziemy gdzieś tutaj chyba w lewo będziemy szli, tak, tata musi zapewnić atrakcję zamykania furtki. Ale po drodze możemy patrzeć, czy są grzyby, chociaż nie pachnie grzybami, od razu wam powiem. Wydaje mi się, że źle poszliśmy od samego początku. Nie musieliśmy iść na ten kościół, tylko od razu tutaj od stacji w prawo i byłoby szybciej. No ale wiadomo, coś za coś. Idziemy w pięknych warunkach, więc jest cudnie tak czy siak. Zobaczcie, po prostu cuda. Cuda. Cuda, jeszcze takie piękne drzewa. Kolejny drogowskaz i Czyli tam, gdzie stacja Guildford, dobrze. I tu mamy Falt, 1,4 mili, ok. Czyli na stację mamy 900 yardów, czyli też możemy tędy wracać. Widzicie? Mogliśmy od razu tędy iść. Nie wiem, dlaczego mi mapa pokazywała, że mamy iść tak koło kościoła. Idziemy sobie tą drogą, ale nie wiem, czy tam jest oznaczone, że nie możemy przejść, bo wiem, że z jednej strony jest zamknięty szlak. To już jakieś ostrzeżenia wcześniej były, także zobaczymy, jak to wygląda. Ok, czyli tu idziemy tak jak nam pokazuje, na tą górną platformę. Mam nadzieję, że się uda. Tutaj wiem, że ten właśnie dół miał być zamknięty, ale nie wiedziałam z której strony, od którego odcinka. Także trzymajcie kciuki, że dojdziemy tam, gdzie powinniśmy dojść. Bardzo bym chciała. Spoko, taką fajną drogą się idzie. Mogliśmy tutaj od razu iść, to byśmy zaoszczędzili na pewno z pół godziny. No ale jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas. Będziemy najwyżej biec do pociągu. Zobaczcie, jak jest pięknie. Po prostu jakby ktoś zatrzymał tutaj, obrazek namalował. Tu jeszcze kawałeczek mamy, żeby podejść. No nie, mam nadzieję, że idziemy, znaczy idziemy na pewno dobrze, tylko przez to, że jest taka pogoda, a nie inna i było tutaj mokro, to może się okazać, że dojście tam jest trochę takie utrudnione, albo wcale go nie ma. Też niebezpiecznie, a mi się wydaje, że tutaj już będzie ok. Zresztą zobaczymy. Chodzi o to miejsce, o ten viewing platform. Tu mamy się znaleźć. Mam nadzieję, że za tą furtką to właśnie zejdziemy. Dobra, jesteśmy.
Jesteśmy, ale każdy przygotowuje telefon, bo to jest po prostu coś, co robi wielkie wow! Na razie tak wam pokażę, a teraz uwaga! Wow! Co o tym myślicie? Co myślicie o tym? Ale nie skacz, bo to się rusza. Nie jest śmieszne, tak. Patrzcie, zobaczcie. No zobaczcie, czy nie warto było przejść tutaj. Tyle tylko, że jeden podstawowy błąd. Tamten biały budynek to jest ten inn, z którego zaczynaliśmy iść, a mogliśmy iść zupełnie inną drogą. I wtedy bylibyśmy tutaj szybciej, ale nieważne, udało się. Nie jest to łatwo, od razu wam powiem, że nie jest to łatwo znaleźć to miejsce. Ale po prostu, no ja jestem w szoku. Nie wiem jak reszta rodziny, podoba ci się? Może być, słyszycie? Takie miejsce może być w ogóle, zobaczcie pod spodem. Pod spodem, widziałaś? Boisz się? Robi niesamowite wrażenie. No dobra, słuchajcie, wszyscy się cieszymy, że tutaj przyszliśmy. Mama zawsze znajdzie super miejsce, ale słuchajcie, naprawdę warto. Oczywiście w Snowdonie są piękne wodospady, ale w Szkocji był jeszcze fajniejszy, powiem wam szczerze. Już nie pamiętam nazwy tego wodospadu, ale tak jak byliśmy koło Loch Ness, to zjeździliśmy tam kilka tych parków dookoła, lasów w sumie. I tam też były takie piękne wodospady, prawda, w Szkocji. Ale ten też jest naprawdę, robi duże wrażenie, a jeszcze większe robi wrażenie ta platforma tutaj, słuchajcie. Także gorąco wam polecamy, jak tylko będziecie, to warto się wybrać. Słuchajcie, tam na dole widzę, że są ludzie i tam właśnie tą drogą można by było iść szybciej. No ale tak jak widzieliście, było ostrzeżenia, więc no ja z dziećmi nie będę się tam pchała. Może jakbyśmy byli sami, to może byśmy sami przeszli, no ale chodziło też o to, żeby tutaj wejść na tę platformę i z tej platformy podziwiać ten piękny wodospad. Także jesteśmy, cel osiągnięty, możemy wracać na pociąg. No już schodzimy, słuchajcie, schodzimy sobie. To już się tak zrobiło coraz bardziej mokro, ale zobaczcie na ten widok. Tu mamy jeszcze tą bramkę i pójdziemy sobie drogą trochę taką szybszą. Już nie będziemy szli tak jak wcześniej przez te miejsca, tylko tutaj tą ścieżką sobie pójdziemy cały czas w dół i myślę, że też będzie ok, ale tam jeszcze popatrzcie na tamten widok. Po prostu jest cudnie. Naprawdę Kumbria ma tyle miejsc, które możemy odkryć, że ja już jestem chętna na kolejną przygodę. No i słuchajcie, zeszliśmy sobie tutaj naprawdę dosyć szybko, po prostu faktycznie trzeba iść za tym znakiem, ścieżką, tą cały czas ścieżką do góry i dojdziecie sobie spokojnie na tą platformę. A teraz wracamy już z powrotem na naszą stację, tak żebyśmy spokojnie złapali pociąg, bo to już jest ostatni pociąg, 4:10 to jest ostatni pociąg, którym się jedzie i do nas też 40 minut ten pociąg będzie jechał. Także uważam, słuchajcie, że naprawdę fajna wycieczka, co prawda no koszt tego pociągu jest trochę taki duży, wydaje mi się, jeszcze jak na Family Ticket, ale generalnie atrakcje tutaj są zawsze trochę droższe. Zobaczcie, idziemy cały czas wzdłuż tej rzeki. Ona ma tak silny nurt, ona zresztą się tam rozchodzi. Zobaczcie, na trzy takie miejsca. Ale tutaj jest szybciej do stacji i w ogóle jest lżejsza droga. To zobaczcie, piękny mostek. Mijaliśmy tych państwa wcześniej. Tu już przechodzimy i mamy drogowskaz na stację. 600 yardów. Nieźle tutaj płynie ta rzeka, naprawdę. Tak strasznie intensywnie. Oni się wygłupiają oczywiście. O, ja, Junior, coś dla ciebie. O, to by było dobre. Zobaczcie, tak, bo my już tutaj sobie schodzimy, tam można iść właśnie do kościoła, ale my ten kościół jest strasznie mylny, a teraz patrzcie, tutaj już tak naprawdę tą drogą zaraz mamy stację, ten inn, więc niepotrzebnie w ogóle tak szliśmy dookoła. No i tu jesteśmy, słuchajcie, na głównej drodze. 1863, patrzcie. Self-catering bunkhouse, sleep 20. No, to mi się często, powiem wam, że tutaj akurat właśnie bardzo często mi się pojawiają takie opcje, żeby spać jak gdyby w takich hostelach i nawet oni akceptują, żeby spać z psem. Nie wiem, nigdy nie próbowałam, bo pewnie nie spróbuję. Jednak wygodniej jest rodzinnie spędzić czas w jakiejś cottage albo gdzieś na jakimś kampingu takim, gdzie jest się samemu. Także słuchajcie, no uważam, że super łatwo tutaj dojść tędy. Nasz błąd, że
że cały czas się uparłam, że trzeba iść przez koło tego kościoła. Wcześniej nie ustawiałam sobie tej mapy, bo myślałam, że tutaj będzie normalny zasięg. Niestety dopiero OS Map włączyło się gdzieś na wysokości tego IN, więc już było za późno, żeby zmieniać, bo też sygnał się później stracił, ale udało się. Zmieściliśmy się w czasie, mamy jeszcze chwilę do pociągu, więc spokojnie zdążymy wypić gorącą czekoladę, to znaczy dzieciaki wypiją. Fajnie, słuchajcie, uważam, że super. No i proszę, dużo prościej z ulicy, wystarczy zejść tu w dół i jesteśmy przy stacji. Także słuchajcie, jak wysiądziecie z pociągu, nie idźcie tam w lewo, gdzie biały budynek, tylko od razu tutaj przez ten parking, kierując się tutaj rzeką do góry wyjdziecie na ulicę i po prostu ulicą dojdziecie do tego pierwszego mostku, przy którym była lina. Pokazałam Wam, tam skręcacie w lewo i tak naprawdę idziecie cały czas prosto do góry i dojdziecie. A po drodze mijaliśmy też inne osoby, też udzieliliśmy wskazówki jakiejś, bo chcieli iść tą drogą zamkniętą. Taką, ja nie mówię, że tam się nie dojdzie, na pewno się dojdzie, tylko że po prostu nie wejdziecie na tą platformę. Także już jesteśmy przy stacji. Pusto, nikogo tutaj nie ma prawie. Czekamy na pociąg, ale jeszcze dzieciaki sobie zdążą wypić gorącą czekoladę, a ja kawę. Naprawdę jest tutaj fajnie, klimatycznie. Tu możecie przyjechać oczywiście samochodem, nie musicie jechać pociągiem. Nasz plan też był taki, żeby sobie przejechać samochodem. Jeżeli okazałoby się, że nie wiem, pociąg nie jedzie albo coś tam, nie wiem, nie byłoby biletów, tak? No ale powiem Wam, że bilety były i bez problemu można było to zarezerwować. Widocznie nie było takiego obłożenia jeszcze teraz. Także siadamy, rozkoszujemy się. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała podróż z powrotem, bo nie wiem, czy już się ciemno nie zrobi, bo 4:10, a słońce też szybciej już zachodzi, także może być to interesujące przeżycie, wracać troszeczkę już tak po ciemku takim pociągiem. Jedzie pociąg, nadjeżdża tutaj, słuchajcie, widać tylko dym. Ciekawe, czy no na pewno jeszcze jacyś ludzie przyjeżdżają, bo tutaj auta stoją zaparkowane. Więc nie każdy musi wyjeżdżać z naszej miejscowości. Czekamy na odjazd. O, akcja. Zmieniliśmy sobie miejsca i siedzimy teraz w takiej otwartej przestrzeni. Nic nad nami nie ma. You're on again tomorrow then, are you? No. Yeah, I saw him going up and down all the trains. Machają, my też machamy. Ale dymi. Nie patrzaj tam za nami. Jak będzie jechał wolno, to będzie ok, ale jak będzie przyspieszał, no to może nam być zimno. A on tak przyspieszał w niektórych momentach. No, przez 10 sekund. I będzie dymił, tak. Widzę. Ja jadę tyłem. To tak klimatycznie. To zobaczcie, przy samych domach się przejeżdża. Ale dymi.
sygnał znalazłeś? Złapałeś? Słuchajcie, nabieramy prędkości. O, jakie atrakcje. Ale patrz, tu jedna wyszła, zobacz. No tu stoi, patrz, aż niebezpiecznie. No tak, ale tutaj to już bez przesady. Tu zobaczcie, widzicie ta stacja? Wcześniej ludzie na niej wysiadali. Backfoot Hunt. Tak, ale nie wiem, czy tutaj ktoś wysiada, a może Psy ktoś chyba. wsiada. O, stóp! Znowu to muszę tyłem jechać. Nie, jest okej. Nie, ty, o, stóp! Jedziemy i taki piękny zachód Mi tak słońca. uderzyło ten dym. Ale powiem wam, że jak dym tutaj leci, to czuć w ogóle taką parę czuć, jak ona się skrapla, no nie? No i Nie jest to super decyzja, żeśmy tutaj usiedli. No na pewno fajnie, ale nie jest jakoś tak ekstra. Patrzcie. Tak. teraz widać wszystko. Tak. Chcesz usiąść tu, gdzie ja? Nie, bo ja mam... Ale normalnie czuć, jak się skrapla ta woda, tutaj ta para. Teraz będziemy jechać z górki, bo tu jest taki wiadukt. O, a teraz słuchajcie, owce. Znowu. Oni przed chwileczką się zatrzymali, przegonili je za gate, żeby po prostu nie wychodziły. Tak się patrzy. Teraz się zobaczę tak. Nie ma. No, powiem wam, że mają ciekawą pracę. Głupiutkie są te. Trochę głupiutkie. To nie jest amunicja. No nie mają jak. Po prostu jedzą prawie. Już prawie jesteśmy, zobaczcie, tu jest rzeka, most. Stały te pociągi tutaj? Chyba stały, no. Cały, bo tu masz po taki duży, jak go patrzyliśmy. Patrzyliśmy, co stoi. Aha, taki stoi ten inny trochę. O, tak jak ten, bo ma taki Wjeżdżamy do logo. środka już, do nas. No tutaj stoją zaparkowane pociągi. No zobacz, tu. No widać. Aha, takie duże, no. Nie, to był inny. No, takie drugie wielki. Po prostu te dwa były Ale powiem wam tak, na pewno fajna atrakcja, ale ubierzcie się ciepło, jak macie tutaj, jeżeli chcielibyście tutaj siedzieć. My już jesteśmy na miejscu, także idziemy już z pieskiem jeszcze nad wodę, bo ona grzecznie siedziała. Pięknie wjeżdżamy na stację, słuchajcie. Tak. No taki klimacik już na tej stacji, teraz jak te światła zapalone. Bardzo fajnie. Atrakcja na cały dzień, słuchajcie. Polecamy. na 40 minut. Na 40 minut tutaj, ale ogólnie, żeby tam pojechać, wrócić i jeszcze sobie fajnie spędzić czas. Słuchajcie, super atrakcja. Polecamy. Tutaj jeszcze ciufcia wraca z powrotem. Pan musi tutaj swojej siły użyć, żeby ją przepchać. Nie chcesz im pomóc? Ładnie się prezentuje, co? Ładnie, słuchajcie, ładnie zadbane, pięknie. Droga atrakcja. Wydaje mi się, że to jest droga atrakcja, ale i tak warta tego wszystkiego, więc my teraz po pieska, na spacerek, piękny dzionek, no i zastanowimy się, co jutro.